Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam zestaw narzędzi pod marką Duratool. Zobaczymy, co tam znajduje się w zestawie i jak to przydatne może być dla elektronika. Zestawik jest w formie takiej teczki. Jest ona wykonana z materiału taka typowa, nieodbiegająca, że tak powiem, jakością od tych spotykanych na co dzień. W zestawie mamy tak, komplet jakichś śrubsztaków. Może przejrzyjmy sobie po kolei, co tutaj się znajduje. Śrubokręcik taki, mała gwiazdka. Czy jest tu oznaczenie jaki to? Nie ma żadnego oznaczenia. No i jakość taka tych śrubokrętów na pierwszy rzut oka, powiem szczerze, taka sobie. Widać jakieś niedolane elementy. Śrubokręcik płaski. Kolejny element. Próbówka. Tak, klasyczna. Kolejny element to tycyna. Bez ołowiu, niestety. No nie jest tu jej za dużo. Przystawka do pomiaru tranzystorów NP. Mam rozpisane EBC i tak dalej. To pewnie do miernika. Następnie większe śrubokręty. Gwiazdka. Taka troszkę lepsza już od tamtych pozostałych. Śrubokręt płaski. Szukam, czy jakaś może marka, ale jest tylko napisane, że chrom. Chrom i vanat. Co dalej? Mniejsza gwiazdka. Te gumki takie, no ale fakt, że muszą być ciasne, żeby dobrze trzymać, nie? Tutaj płaski śrubokręcik mniejszy. Dalej duży płaski i duża gwiazdka. Dłuższe, tak? Czyli do jakichś tam obudów rozkręcania. Tutaj penseta. Bez szału. Przewody do multimetru. Zobaczymy, czy z nakładkami. Nie, typowe nie ma już takich klasycznych nakładek, które znamy z innych urządzeń. Czyli podstawowy mierniczek. Podstawowe konektory. Tutaj mamy miernik. Zwykły, taki najtańszy, tak? Niestety nie ma baterii. Krótka instrukcja. Jakby ktoś nie wiedział, jak tym się posługiwać. Tradycyjnie język angielski. Co tu mamy? Dalej mamy odsysacz do cyny. No, metalowy niby, tak? Zobaczymy z jego szczelnością. No jest szczelny, czyli się nadaje, jednym słowem. Komplet imbusów.
wciągacz do izolacji przewodów. No powiem tak, no to nie są wyroby najwyższych lotów. Płaskoszczypy. No płaskoszczypy eleganckie. To już kulturka. Cążki boczne. Też wyglądają dobrze, nie ma luzów żadnych. Urządzenie do wyciągania układów. Sam mam takie, korzystam. Mimo że nie wygląda zbyt przepięknie, to naprawdę nawet z takiej jakości sprzęt jest zupełnie wystarczający. Ja mam u siebie, pracuję kilka lat nawet i nic tam się z nim nie dzieje, nie? A warto mieć. I na koniec co? Lutownica kolbowa. No tutaj akurat w tym testowanym egzemplarzu dostałem z wtyczką na Wielką Brytanię. Podejrzewam, że pewnie przy zakupie wybieramy sobie, z jaką wtyczką ma być sprzęt dostarczony. Tradycyjna lutownica kolbowa. Ale zobaczymy, jaki ma. Aha, ma taki grot. Ok, i zabezpieczenie na czas transportu. Tutaj mamy stryczek, który powoduje włączenie grzania. Moc 130 W maksymalna. I tyle. Tak to wygląda, taki komplecik. Jest tu jakiś tam zestaw startowy, że tak powiem, dla początkującego elektronika. W bardzo wygodnej formie, w sensie wszystko ma swoje miejsce. Czy ja ten miernik to bym osobiście włożył tutaj i wtedy mamy miejsce też na konektorki, na przewody. I wszystko nam się ładnie mieści, nie? No, jak ktoś mieszka w bloku i ma mało miejsca, to akurat taki komplecik w szafkę wsadzić i można coś tam po cichu majsterkować.